Tak jak wspomniałem ostatnim razem, dzisiaj zajmiemy się postawą w trakcie pojedynku oraz poruszaniem w trakcie obrony. Dodatkowo postaram się przekazać Ci kilka dodatkowych informacji dotyczących pojedynków. Nigdy się nie zatrzymuj, zwłaszcza kiedy masz okazję walczyć z bardziej doświadczonym przeciwnikiem. Oczywiście są wyjątki, w których można się zatrzymać, jednak w tej chwili musisz jedynie wiedzieć, żeby w trakcie pojedynku nigdy się nie zatrzymywać. Każdy postój naraża Cię na przyjęcie kopnięcia, wywołanie desynchronizacji czy najzwyklejsze ułatwienie przeciwnikowi wejścia za Twoje plecy. Na środku ekranu znajduje się biały kursor. W trakcie pojedynku powinien znajdować się przez większość czasu w okolicy klatki piersiowej Twojego przeciwnika. W ten sposób będziesz stale obserwował rywala, a dodatkowo Twoja postać będzie ustawiona dokładnie przodem do niego, co zmniejszy prawdopodobieństwo otrzymania obrażeń w bok lub plecy. Ten temat zostanie rozszerzony w przyszłych lekcjach, kiedy będziesz posiadał wystarczającą wiedzę, aby przejść dalej. Te dwie krótkie informacje pozwolą Ci teraz nauczyć się pierwszego schematu – poruszania się w trakcie defensywy. Zanim jednak do tego przejdziemy, ustalmy coś. Przy prezentowaniu schematów postępowania będę całkiem sporo rysował. Dlatego przyjmijmy za standard, że kolorem pomarańczowym oznaczam kierunek poruszania się. Wraz z upływem czasu mogą pojawić się inne oznaczenia. Kiedy Twój rywal próbuje Cię zaatakować, zazwyczaj robi to w następujący sposób. Zaczyna iść w Twoim kierunku oraz próbuje Cię zajść z lewej lub prawej strony. W tym momencie, żeby nie dać sobie wejść za plecy, zacznij się cofać oraz iść w kierunku przeciwnym do kierunku poruszania się Twojego przeciwnika. Jak pewnie zauważyłeś, w ten sposób doprowadzimy do sytuacji, w której wróg nigdy nie znajdzie się za naszymi plecami, ponieważ kontrujemy jego próby wejścia za nasze plecy, odpowiednio się poruszając. Zobaczmy, jak wygląda to w praktyce. Dodatkowo, dystans, jaki powinien być między Wami podczas wykonywania tego schematu, wynosi odległość maksymalnego zasięgu Twojej broni. Dzięki temu istnieje spora szansa, że będziesz w stanie wykorzystać większy zasięg posiadanej broni, przez co przeciwnik uderzy w powietrze, ewentualnie nie doprowadzisz do sytuacji, w której Ty znajdujesz się zbyt daleko od rywala i jesteś zmuszony do zmniejszenia dystansu w trakcie atakowania, bądź przypadkiem wyprowadzisz atak w powietrze. Musisz również pamiętać, żeby obserwować nogi Twojego przeciwnika, ponieważ może on atakować z lewej strony, a iść w stronę prawą. Pamiętaj również, żeby zmieniać kierunek, w którym idziesz, odpowiednio do tego, w jaki sposób porusza się Twój rywal. Na początek te podstawowe informacje dotyczące obrony Ci wystarczą. Przejdźmy teraz do przejęcia inicjatywy oraz poruszania się w trakcie ofensywy.